Opuszczamy Tokio, ale nic się nie bójcie, ponieważ tylko na kilka dni. W dodatku po drodze atrakcji jest jeszcze więcej. Teraz jedziemy do Osaki i pojedziemy super szybką linią japońskich kolei, czyli Shinkansenem. Na tej stacji, na której jesteśmy, to jest stacja, która się nazywa Tokyo Station. Samych peronów pociągów naziemnych tego JR-u jest 19. Plus jeszcze oczywiście jest 20 linii metra pod ziemią. W ogóle, żeby zostać maszynistą Shinkansena, to jest największy zaszczyt, jaki można oczywiście zdobyć jeżdżąc jakby pociągami w Japonii. Trzeba wyjeździć minimum 7 lat wcześniej na innych pociągach, żeby w ogóle mieć szansę, więc no jak ktoś jeździ na Shinkansenach, to jest naprawdę kozakiem. Tutaj po prawej stronie stoi już nasz pociąg. Jeszcze nie możemy wchodzić. Musimy się już co prawda przemieścić do naszego wagonu, który jest wagonem numer 16, a tu jesteśmy przy wagonie numer 7. Te pociągi mają 16 wagonów, więc przewożą każdy jeden ponad 1000 osób, chyba 1300 prawie. Są te takie pałeczki o smaku tego szparaga zawiniętego w boczek. Połączenie między Osaką a Tokio jest najbardziej zaludnionym połączeniem kolejowym na świecie. Oczywiście, jak wszystko tutaj. I jak ktoś przegapi swój pociąg, to niech się nie martwi, ponieważ jest ich kilkanaście i jeżdżą kilkanaście na godzinę. Siedliśmy się, jesteśmy na swoich miejscach w naszym 16 wagonie. Widzicie, że jest tutaj dużo miejsca. Mamy też takie stoliczki, możemy sobie rozłożyć, jakbyśmy coś jedli. Albo mamy laptopa, tutaj mamy jakieś wieszaki, mamy też zasłony na okna, więc jest bardzo komfortowo. Niespodzianka, odjechaliśmy o czasie. W Japonii jest tak, że pociągi jak przyjadą 2 minuty po czasie, jak Shinkanseny, bo nawet minutę albo 2, to już są uważane za pociągi spóźnione i wtedy na przykład możemy pójść do jakiegoś kolesia przy bramie i poprosić o taką specjalną karteczkę, która potwierdzi, że pociąg był spóźniony, więc jakbyśmy się mieli przez pociąg spóźnić do pracy, to mamy od razu papier, który to potwierdza. Jadąc Shinkansenem nie możemy zapomnieć o czymś, co się nazywa bento. Te Shinkanseny przez to, że są takie szybkie, skuteczne i zawsze też punktualne, powodują, że znowu, tak jak w przypadku metra mówiliśmy, że odległości w Tokio się kurczą dzięki skuteczności systemu komunikacji, to tak samo jest z pociągami w Japonii, że odległe od siebie miasta są tak dobrze połączone, że można między nimi po prostu regularnie kursować bez problemu. Nie jest problemem na przykład odwiedzić jakichś tam znajomych w Hiroshimie na przykład, będąc w Tokio. Bilet z Tokio do Osaki kosztuje od 10 do 14 tysięcy jenów, w zależności jaki pociąg kupimy, czy z rezerwacją miejsc, czy nie. Ale dla turystów, którzy odwiedzają Japonię, to jest Japan Rail Pass. To jest taki specjalny bilet, który możemy kupić na tydzień, 2 lub 3 tygodnie. On kosztuje około 1000 zł za tydzień. I on jest super pod tym względem, że możemy jeździć wszystkimi pociągami operowanymi przez tą spółkę JR, czyli tą spółkę, która operuje pociągami tutaj w Japonii, i to też działa na Shinkanseny. Więc w momencie, kiedy tak naprawdę weźmiemy sobie taki bilet na tydzień i przejedziemy się 3 Shinkansenami, to już się nam zwraca. Czyli łatwo sobie wykalkulować, że powiedzmy, jeżeli chcemy zrobić sobie 2-tygodniową podróż po całej Japonii, pojeździć, kupujemy taki bilet i po prostu wychodzimy tak super na pieniądzach z tym, że to jest naprawdę najlepszy deal, jaki można sobie wyobrazić. Samochodem się nie opłaca tutaj jechać, bo to wychodzi dłużej, drożej, niewygodnie, więc też ludzie, nawet tacy bardzo zamożni, zwykle jeżdżą pociągami. No, w ogóle Japończycy są też strasznie dumni z tych swoich mechanicznych potworów pociągowych, bo na stacjach wszędzie ten charakterystyczny design tych pociągów jest tak bardzo eksponowany, że widać, że jest to pewnego rodzaju narodowa duma tutaj. No. W sumie trudno się dziwić, tu w ogóle pierwsze te połączenia powstały jeszcze w latach 60. i były to wtedy pierwsze na świecie takie super szybkie pociągi.
rozwija prędkość do 320 km na godzinę. No i z Tokio do Osaki mamy 500 km, przejedziemy to w jakieś 3 godziny, ale tylko tak długo to trwa, ponieważ to jest taki wolniejszy pociąg, który się zatrzymuje na stacjach po prostu. I ten, którym my jedziemy, nazywa się Hikari, natomiast jest jeszcze Nozomi, to jest taki ekspres, który nie zatrzymuje się na stacjach. Shinkanseny w tym momencie nie są już najszybszymi pociągami, szybsze jest na przykład francuskie TGV, jednak Japończycy mają już asa w zanadrzu, ponieważ rozpoczęła się budowa nowej linii z Tokio do Osaki. Tym razem nie będzie to Shinkansen, a maglev, czyli po prostu pociąg magnetyczny, który będzie podróżował z prędkością ponad 500 km na godzinę. I nie dość, że on będzie dużo szybszy, to do tego jeszcze Japończycy wymyślili, że przekopią tunel przez wszystkie góry, tak żeby tą trasę z Osaki do Tokio skrócić jeszcze o 100 km, więc po zbudowaniu tego maglewa, prawda, to będzie trwało jeszcze chyba ze 20 lat, ale jak to zbudują, to podróż z Tokio do Osaki będzie trwała niecałe 2 godziny. Ja muszę w ogóle powiedzieć, że naprawdę wow, jakieś straszne wrażenie na mnie te pociągi zrobiły. Nie jestem taki z rodzaju zajawkowiczów pociągowych, ale jak zobaczyłem to w akcji, w ogóle skalę tego wszystkiego, to masakra po prostu.